Pomiędzy 1988 rokiem a 1993 w Łodzi nieznany sprawca zamordował brutalnie 7 mężczyzn. Nigdy go nie zidentyfikowano, nigdy nie odnaleziono, a wszyscy zamordowani byli homoseksualistami. W mediach pojawiły się pierwsze oficjalne informacje o przypadkach molestowania nieletnich przez osoby duchowne. Dlaczego o tym mówię? Co jedno z drugim ma wspólnego? Chcecie wiedzieć? Posłuchajcie. Nazywam się Aleksander Sowa i jestem autorem kryminałów. Za niecały miesiąc na półkach księgarskich pojawi się moja nowa książka pod tytułem Znamie ryby. To oczywiście kryminał. I jak wszystkie moje powieści kryminalne, również i ten będzie oparty na faktach. Faktach, o których przed chwilą wspomniałem. Nieprzyjemnych. Dla wielu być może niewygodnych. Ale fakty to fakty. Morderca z Pikiety i publiczne złamanie tabu o wykorzystywaniu seksualnym małoletnich przez osoby duchowne to tylko czubek góry lodowej, jeśli chodzi o moją książkę oczywiście. Znajdziecie w niej na przykład sprawę pewnego filmu dokumentalnego, którego premiera odbyła się w serwisie YouTube, a w całości został sfinansowany ze zbiórek internautów, a tematyką podejmował właśnie to, o czym mówię, i był kręcony ukrytą kamerą, przynajmniej w części. W książce znajdziecie również wątek prowadzonej pod koniec lat 80. w PRL oczywiście akcji pod kryptonimem Hyacynt. Akcji prowadzonej przez Służbę Bezpieczeństwa, no i milicję. Są też w niej Światowe Dni Młodzieży i wizyta papieża, pielgrzymka papieża do Polski w 2016 roku. Jest też odrobinę krwi i sporo polityki, a raczej sporo krwi i odrobinę polityki. Tych inspiracji jest więcej. Zacznijmy jednak od sprawy mordercy homoseksualistów. Morderca z Pikiety nawiązywał kontakt ze swoimi ofiarami w okolicach dworców, parków, tam gdzie ówcześnie spotykali się homoseksualiści w celu nawiązywania relacji między sobą. Następnie udawali się do mieszkania ofiary, przyszłej ofiary, i w trakcie bądź po akcie seksualnym ofiara była brutalnie napadana i potem mordowana. Zabijał w Łodzi przez 5 lat, miał podobny modus operandi, a jednak nigdy nie został złapany. Nawet sprawą zajmowało się policyjne Archiwum X i nic. Ciekawe Prawda? Dlaczego, ale ciekawe. Do dziś tego nie wiadomo, co się stało z mordercą z Pikiety. Przynajmniej w teorii. Kim był? Dlaczego przestał zabijać? Co tak naprawdę się stało? Tych nie wiadomo jest dużo więcej. I właśnie między innymi dlatego dla kogoś, kto pisze kryminały oparte na prawdziwych wydarzeniach, jak ja, ta sprawa jest tak interesująca. Ta sprawa najpierw mnie zainteresowała, a potem posłużyła za tło do opowiedzenia innej, mojej historii, równie makabrycznej fabuły. I chociaż mówimy tylko o powieści kryminalnej, to do jej napisania oczywiście zainspirowały mnie kolejne fakty. O co chodzi? O seksualne wykorzystywanie małoletnich.
Według ustaleń Rzeczpospolitej w latach 1944-1989 polscy duchowni i osoby związane z Kościołem katolickim skrzywdziły co najmniej 1100 osób. Opublikowana w październiku 2018 roku mapa kościelnej pedofilii zawiera kilkaset takich przypadków. W samym tylko 2021 roku złożono 140 oficjalnych zawiadomień na księży i osoby i zakonników. Ale co ciekawe, przez 10 lat pomiędzy 2002 a 2000 za takie czyny skazano 27 księży katolickich. Po co te wszystkie statystyki? Dlaczego o tym mówię? Powiedzmy, że kiedy zacząłem układać szkic swojej nowej książki, kiedy zbierałem materiały i inspiracje, te sprawy zaczęły mnie interesować. Podziałały na moją wyobraźnię. Mocno podziałały. Bardzo mocno. Na tyle mocno te statystyki, fakty, plotki czy oskarżenia na mnie podziałały, że postanowiłem pójść w tym kierunku. I splotłem kilka nici, które miały element prawdy w jedną całość i tak powstał kryminał, oczywiście wpisany w serię z Emilem Stomporem. Ostatnia część, ale na ten temat może kiedy indziej. Teraz mogę Wam powiedzieć, że książka ukaże się niebawem. Nagrywam to na miesiąc przed premierą. Znamie ryby niebawem, a już teraz zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Jeśli wszystko się uda, to jeszcze przed premierą Znamienia ryby znajdziecie tutaj na moim kanale film o tym, jak książkę pisałem, dlaczego ukazała się tak późno, w jakich okolicznościach ją pisałem i dlaczego publikuję ją teraz, a nie w zeszłym roku, kiedy przecież od dawna była już gotowa. Zostańcie ze mną. Nigdy go nie zidentyfikowany. W Łodzi zamiar do... Pomiędzy 1990 identyfikowano, a wszystkie jego ofiary byli